80% wszystkich zwierząt na Ziemi to owady. Gatunków jest ponad 10, 20, a może i ponad 30 milionów, przy czym nim je wszystkie odkryjemy, część z nich zdąży wyginąć. Na własnym podwórku znajdziemy ponad 1000 rodzajów, a każdy akr będzie liczył wiele milionów egzemplarzy. Każdy zimnokrwisty przedstawiciel ma głowę, tułów, odwłok, 3 pary nóg i czułki. Większość wykluwa się z jaj. Występują wszędzie poza Antarktydą. Rokrocznie ich łupem pada 1/3 ogólnoświatowych plonów upraw. Potrafią skoczyć z wysokości bez uszczerbku na zdrowiu. Ich minimalna waga oznacza lądowanie z dużo mniejszą siłą. Do smakowania zamiast języka używają antenek czy ustników. Chrząszcze generalnie są najbardziej zróżnicowane. Do tej pory opisano prawie 400 000 gatunków. Stanowią większość gatunków owadów. Innymi słowy, chrząszcze tak łatwo nie znikną z powierzchni Ziemi, ssaki czy gady prędzej wyginą. Najcięższym owadem świata jest afrykański chrząszcz Goliath. Waży do 100 gram. Najsilniejszym owadem świata jest rogaty chrząszcz gnojowy. Potrafi podnieść ponad 1100 razy więcej niż sam waży. Tak jakby ważący 142 kg Mariusz Pudzianowski potrafił podnieść nieco ponad 162 tony. Gdyby dźwignął płetwala błękitnego, wszyscy by byli pod wrażeniem. Ćmy latają stosując żyroskopowy system latania, a że to nie najstabilniejszy system, nie potrafią latać w czasie trzęsień ziemi. Niektóre mają uszy na ustach, niektóre nie mają ust. Te żyją tydzień, nie jedząc, szukając partnera do złożenia jaj. Niektóre cykady potrafią wydawać dźwięk do 120 dB. Stojąc obok można uszkodzić sobie słuch. To jakby stanąć obok odpalonej syreny wozu strażackiego. Gzy składają jaja w nietypowym miejscu. Jeśli mielibyśmy zgadnąć, czy gzy składają jaja w kurzych tyłkach, czy gzy składają jaja w końskich uszach, czy gzy składają jaja w owczych oczach, to oczywiście, że odpowiedź ostatnia z owcami jest prawidłowa. Karaluch wytrzyma bez jedzenia miesiąc, a bez picia 2 tygodnie. To oznacza, że jeśli dosłownie straci głowę, potrafi tak biegać jeszcze 2 tygodnie. Jeśli straci kończynę, ta mu odrasta. Komar macha skrzydłami z prędkością do 800 machnięć na sekundę. Jednak nie robi tego do końca w celach rozpędzenia się, tylko w celu komunikowania z innymi komarami. Samice tylko gryzą ludzi. Są bardziej aktywne podczas pełni. Potrafią wtedy kąsać 5 razy bardziej. Piją krew, aby pozyskać niezbędne składniki odżywcze niezbędne do wytworzenia jaj. Zdaniem wielu naukowców za śmierć blisko połowy ludzi na świecie odpowiadają pośrednio lub bezpośrednio komary. Modliszki to jedyne owady mogące odwrócić głowę. Do tego oczywiście, że między nogami mają co? Uszy, a w trakcie aktu kopulacji odgryzają i zakąszają głowę samca, nie zaprzątając sobie głowy przerywaniem stosunku. Atak potrafi przeprowadzić błyskawicznie. Są znane z tego, że potrafią złapać muchę w locie. Motyle bywają mniej liczne dzienne, bywają bardziej liczne nocne. Widzą tylko na czerwono, zielono i żółto. Smakują posiłek receptorami chemicznymi umieszczonymi w nogach. Czyli, żeby coś dobrze posmakować, muszą swój posiłek wpierw rozdeptać. Mają 4 stadia rozwoju. Wszystko zaczyna się od jaja, następnie przechodzi w gąsienicę, potem przepoczwarza się w poczwarkę, by na koniec stać się dorosłym osobnikiem imago, a w postaci dojrzałej żyje czasami kilka dni. Mrówki porozumiewają się feromonami. Jest ich ponad 12 000 gatunków i nie śpią. W sensie nie śpią jak ludzie. Sypiają na kilka minut co kilka minut, wielokrotnie w ciągu dnia. Podobno jest ich na Ziemi ponad 10 bilionów. Niektóre gatunki potrafią porwać larwy innych gatunków, by uczynić z nich swoich niewolników. Służą potem przy budowaniu schronów i dostarczaniu pokarmu. Ukąszenie niektórych mrówek potrafi wywołać niesamowity ból, a nawet śmierć. Muchy należą do najniebezpieczniejszych owadów, bo roznoszą więcej chorób niż jakiekolwiek inne zwierzę na świecie. Istnieje ponad 120 000 gatunków. Dorosła mucha domowa żyje 4 tygodnie, kiedy jest ciepło, a rodzi się w docelowym rozmiarze, czyli nie rosną. Rodzą się od razu takiej wielkości. Mucha z gatunku kuczmanowatych, po angielsku znalazłem midgefly, najszybciej macha skrzydłami na ziemi. 62 760 uderzeń na minutę, czyli 1046 uderzeń na sekundę.
Znamy ponad 15 000 gatunków os. Niektóre uwielbiają pić soki z fermentowanych owoców do upadłego, dosłownie. Gniazda os potrafią mieć metr średnicy, a w ich wnętrzu potrafi żyć nawet 7000 osobników. Osa tanzańska jest najmniejszym owadem świata. Ma całą 1/10 mm. Dicopomorpha echmepterygis mierzy 139 mikrometrów. Pająki nie są owadami, ale i tak przytoczymy sobie, że największy na świecie to ptasznik Goliat. Osiąga do 30 cm długości, a dorosły osobnik waży do 250 gram. Jest wielkości talerza. Spotyka się je w Ameryce Południowej, najczęściej widywane są jako zwierzątka domowe. Pchła skacze na odległość 150 razy dłuższą od długości swojego ciała. To tak jakby człowiek umiał skoczyć na odległość ponad 260 metrów. Te bezskrzydłe owady żywią się krwią, póki nie powiększą swojej masy kilkunastokrotnie. Potrafią skoczyć do wysokości 100 razy długości ich ciała. To tak jakby Artur Partyka skoczył na wysokość 193 metrów, czyli z powodzeniem potrafiłby wskoczyć na dach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pszczoły miodne mają owłosione oczy, mają ich 5 i wykorzystują słońce jako kompas. Rozmawiają tańcem, przeważnie komunikują, gdzie znaleźć jakiś pokarm. Królowa składa do 1500 jaj codziennie. Są najpożyteczniejszymi owadami. Umożliwiają roślinom wzrost poprzez zapylanie. Pszczołowate odpowiadają za zapylanie połowy gatunków roślin kwiatowych na globie ziemskim. Do 1 kg miodu pszczoła potrzebuje 3 kg nektaru, a do tego musi odbyć 60 000 lotów. Jednym z co bardziej opiekuńczych owadów są skorki. Dorosłe osobniki opiekują się młodymi do czasu osiągnięcia pełnoletności. Ich cechą charakterystyczną są wyrostki w kształcie cęgów. Są bardzo silne i służą do obrony. I warto do tego obalić mit z nimi związany. To nieprawda, że lubują się we wchodzeniu do ludzkiego ucha i uszkadzaniu co się da. Najbardziej jadowitymi skorpionami na świecie są te z gatunku Androctonus crassicauda. Występuje od Arabii Saudyjskiej po Armenię. Dawka śmiertelna jego jadu to 0,08 mg na kilogram masy ciała. Zatem dorosłemu mężczyźnie ważącemu 100 kg wystarczy 8 mg, żeby odszedł raz na zawsze. Uwaga właściciele drewnianych domów! Największym szkodnikiem drewna jest spuszczel pospolity. Może doprowadzić do zawalenia się konstrukcji dachu budynku. Larwy potrafią żerować nawet 10 lat, a dorosłym osobnikom wystarczą nawet 2 tygodnie. Szarańcza to poważna sprawa. Plaga w Maroku z 2004 roku ukazała ludzkości chmarę, mającą 240 km długości i 150 metrów szerokości. 70 miliardów owadów robi wrażenie. Z szerszeniami lepiej nie zadzierać, szczególnie w pobliżu jego gniazda. Można się narazić na atak całego roju. Świerszcze mają narząd słuchu umieszczony w goleniach. Termity średnio mierząc prawie 16 mm długości potrafią tworzyć największe budowle proporcjonalnie do długości ich ciała, sięgające 12 metrów długości. To tak jakby człowiek mający średnio 1,75 m potrafił postawić budynek mający 132 km wysokości, ponad 150 razy wyższy od najwyższego budynku na Ziemi, Burdż Kalify. Jeszcze warto dodać, że termity należą do tej rzadkiej grupy owadów potrafiących uprawiać rolnictwo. Okazuje się, że są całkiem dobrzy w hodowaniu grzybów. A skoro o rolnictwie mowa, do tej grupy dołączają mrówki. W zależności od gatunku hodują grzyby, majestatyczne pluskwiaki, dorodne mszyce czy zachwycające czerwce. Trzmiele należą do pszczół, są większe i bardziej puchate, mają żądła, używają go wyłącznie w samoobronie, a urządlenie jest wyjątkowo bolesne. Ważki pojawiły się jakieś 350 milionów lat temu i są najszybszymi owadami. Mogą lecieć z prędkością do 55 km na godzinę. Przed milionami lat ich skrzydła osiągały rozpiętość około 1 metra. Należą do nielicznych przedstawicieli zwierząt, których postać larwalna potrafi zaatakować i zjeść osobnika dorosłego. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam!